Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Witam Was, z tej strony Marek. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam mój pierwszy film z cyklu Sekrety Ichimoku. W cyklu tym będę prezentował moje podejście do tradowania za pomocą tego wskaźnika. Chciałbym to zrobić w mniej konwencjonalny sposób niż to możecie zobaczyć na innych filmach poświęconych temu tematowi. To znaczy nie tylko pokazać Wam, jak korzystać z tego wskaźnika, ale również uświadomić Wam znaczenie niektórych procesów w nim zachodzących. Dzisiejszym tematem będą dynamiczne i statyczne poziomy wsparcia i oporu oraz jak je wykorzystać w czasie prognozowania przyszłego przebiegu ceny. Dzisiejszy film jest dla osób średnio zaawansowanych, czyli takich, które już posiadają podstawową wiedzę o wskaźniku Ichimoku. Zachęcam do polubienia filmu oraz subskrybowania mojego kanału. Na ekranie widzicie przebieg ceny. Jak możemy określić, w jakim trendzie znajduje się ona teraz? Otóż najprostszą metodą jest porównanie kolejnych szczytów i dołków. Wzrastające szczyty i dołki będą właśnie informowały nas, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Analogicznie mamy do czynienia z trendem spadkowym, gdzie malejące szczyty i malejące dołki będą świadczyły o trendzie spadkowym. Przyjmijmy, że znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, a odcinek AB jest kolejnym impulsem. Cena po dojściu do wierzchołka B zmieniła swój kierunek i zaczęła podążać w kierunku punktu C. Punkt C będzie nam określał prawdopodobną głębokość korekty oraz moment, po przekroczeniu którego możemy się spodziewać, że dotychczasowy trend być może ulegnie odwróceniu. Cena po odbiciu się od punktu C ponownie wróciła do ruchu zgodnego z pierwotnie obranym trendem. Informacją, że trend wzrostowy będzie kontynuowany, jest przebicie punktu D, który leży na wysokości poprzedniego wierzchołka znajdującego się w punkcie B. Jak widzimy, mamy dwa kluczowe momenty, które dostarczyć nam mogą informacji na temat przyszłego zachowania się ceny. Jednym z nich jest reakcja ceny w punkcie C, a drugim przebicie punktu D. Oba te punkty będą dla nas punktami decyzyjnymi. Podobnie obserwować będziemy zachowanie się ceny w trendach spadkowych. Po impulsie spadkowym AB następuje prawdopodobna korekta do punktu C, a następnie cena ponownie kieruje się w kierunku wcześniej obranego trendu. Po przebiciu punktu D mamy potwierdzenie, że nadal znajdujemy się w trendzie spadkowym. Tak jak poprzednio, tutaj również naszymi punktami decyzyjnymi będą punkty C i D. Wróćmy teraz do naszej pierwszej sytuacji, na przykładzie której postaram się omówić szczegółowo rolę każdego z punktów. Tak jak powiedziałem wcześniej, punkt C będzie naszą prognozą, do jakiego momentu ruch ceny z punktu B w kierunku punktu C traktować będziemy jako korektę. Przebicie punktu C będzie dla nas istotnym sygnałem, że mamy do czynienia z odwróceniem się trendu. Istota punktu D pokazana jest z kolei na tym schemacie. Widzimy, że cena zareagowała wprawdzie na punkt C i zmieniła swój kierunek, ale nie osiągnęła punktu D i zaczęła ponownie spadać. To też jest dla nas informacja, że być może mamy do czynienia z odwróceniem się trendu. Podsumowując, prognozując zachowanie się ceny po powstaniu impulsu AB, musimy określić zarówno punkt C, jak i punkt D. O ile określenie punktu D nie jest trudne, gdyż jest to po prostu moment wybicia przez cenę poziomu określonego wartością wierzchołka B, to już określenie punktu C jest bardziej skomplikowane. Jak wyznaczyć punkt C? Postaram się Wam to pokazać, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym Wam dać kilka wskazówek, które mogą być temu pomocne. Wskazówka numer 1. Trendy wzrostowe są zazwyczaj silniejsze niż trendy spadkowe, co charakteryzuje się tym, że korekty w trendach wzrostowych są najczęściej płytsze niż te, które mają miejsce w trendach spadkowych. Z reguły wynoszą one 1/3 impulsu wzrostowego. Należy pamiętać, że na rynku nie ma nic pewnego, ale ta wskazówka może być pomocna do przybliżonego określenia obszaru, w którym możemy poszukiwać wartości C. Wskazówka numer 2.
Skoro powiedzieliśmy, że trendy spadkowe są z reguły słabsze niż trendy wzrostowe, to również korekty w trendach spadkowych są nieznacznie głębsze niż w trendach spadkowych. W tym przypadku mogą one wynosić nawet do połowy impulsu spadkowego. Tak jak powiedziałem poprzednio, jest to tylko ogólna zasada, ale również pomoże nam określić obszar poszukiwań naszego punktu C. Wskazówka numer 3. Dadzą nam tą wskazówkę linie Ichimoku. Oczywiście nie dotyczy to spanu opóźnionego, czyli linii Chikou-span. Z pewnością już wiecie, że każda linia Ichimoku jest poziomem wsparcia i oporu. Pierwszą linią obrony jest linia Tenkan-sen, która stanowi punkt równowagi w okresie krótkim, 9 okresów. Przy silnym trendzie cena będzie mocno respektowała tą linię, która będzie odpychać się w kierunku określonym przez dotychczasowy trend. Słabnący trend będzie osłabiał opór lub wsparcie linii Tenkan-sen, co może spowodować jej przebicie. Kolejną linią obrony będzie więc linia Kijun-sen, która stanowi punkt równowagi w okresie średnim 26 okresów. Dalsze osłabianie się trendu będzie skutkowało przebiciem Kijun-sen i podejściem do kolejnych linii obrony SSA i SSB. Linia SSB stanowi punkt równowagi w okresie długim 52 okresów. Przebicie linii SSB będzie istotnym sygnałem, że być może mamy już do czynienia ze zmianą dotychczasowego trendu. Podsumowując, linie Ichimoku dają nam kolejne informacje, w jakim momencie być może zakończyć się ewentualna korekta, czyli pozwalają nam na przybliżone określenie punktu C. Zanim przejdę do praktycznej części wyznaczania punktu C, chciałbym jeszcze pokazać kolejną wskazówkę. Istotne wartości każdej z linii Ichimoku. Nie dotyczy to oczywiście spanu opóźnionego, czyli Chikou-span. Widzimy na ekranie część wykresu świecowego i przebieg pod nim jakiejś linii Ichimoku. Powiedzmy, że jest to linia Kijun-sen. Pierwszą istotną wartością tej linii jest wartość znajdująca się bezpośrednio pod ostatnią świeczką, jak w tym przypadku, lub nad nią. Jest to wartość dynamiczna, która stanowi dynamiczny punkt wsparcia lub oporu, w zależności od położenia świeczki nad lub pod tą wartością. Wartość ta jest tylko istotna dla relacji z aktualną świecą. Kolejną istotną wartością linii jest wartość statyczna, która określana jest przez płaskie przebiegi tej linii. W przeciwieństwie do wartości dynamicznej, wartość statyczna traktowana jest jako poziom wsparcia i oporu, który może być respektowany przez cenę w przyszłości. Teraz do praktycznej części naszego spotkania. Na wykresie widzicie przebieg linii Tenkan-sen w danym okresie czasu. Postarajmy się teraz wyznaczyć poziomy wsparcia i oporu, korzystając z wartości statycznych linii Tenkan-sen. Aby to uczynić, należy wyznaczyć poziomy oparte o płaskie przebiegi linii, jak na przykład w tym momencie. Nawet takie tutaj krótkim okresie czasu płaski przebieg linii Tenkan-sen może być istotną informacją. Żeby tutaj nie za dużo tych linii wyznaczyć, staramy się szukać jakichś tam odległych punktów. Na przykład tutaj jest już kolejny punkt, który możemy wyznaczyć. Oczywiście każde te płaskie linie dadzą nam jakąś informację, ale chodzi o jakieś tutaj znalezienie dłuższych ruchów. No i powiedzmy tutaj jeszcze taki punkt. Zobaczcie, że linia Tenkan-sen również respektuje te linie, które sobie tutaj wyznaczyliśmy, traktując je jako punkty właśnie wsparcia lub oporu. Zobaczmy, jak zachowa się teraz cena. No i widać, że na podstawie tych poziomów jesteśmy w stanie określić prawdopodobne długości impulsów oraz korekt
mimo że linia Tenkan-sen jest tą najsłabszą linią obrony, ale widzicie, że dosyć precyzyjnie tutaj te punkty wsparcia i oporu nam pozwala wyznaczyć. Jeszcze zobaczcie, jak zachowuje się linia Tenkan-sen jako dynamiczny punkt wsparcia lub oporu. Przy silnych trendach widać, że cena praktycznie odbija się od tej linii, tak samo jak tutaj przy silnych spadkach. Tutaj widoczne jest chwilowe osłabienie trendu. Linia Tenkan-sen zostaje czasowo przebita przez cenę, ale ponownie cena kontynuuje spadek. Idźmy teraz z linią Kijun-sen. Mamy tutaj jej przebieg w danym okresie czasu. Linia ta stanowi punkt równowagi w okresie średnioterminowym, czyli 26 okresów. Również postarajmy się wyznaczyć poziomy wsparcia i oporu, korzystając z płaskich przebiegów tej linii. Na przykład jak w tym miejscu, proszę. Tu jakiś poziom. Często poziomy te są potwierdzane przez kolejne płaskie przebiegi linii, więc może być to istotna informacja, że ten poziom jest tutaj istotny dla nas. Tutaj jakiś tam poziom możemy wyznaczyć. Tu mamy jakiś kolejny, powiedzmy. Jeszcze jeden. A nawet taki tutaj bardzo krótki okres, kiedy linia przebiegała płasko, też sobie zaznaczmy. Też widać, że tutaj, tak jak powiedziałem, że raz określony przez wartość statyczną linii Kijun-sen poziom może być respektowany przez linię w okresie późniejszym. Zobaczmy teraz, jak cena się zachowuje. I tu widać, że te poziomy również są respektowane przez cenę. Praktycznej części związanej z wyznaczaniem naszych punktów decyzyjnych, czyli prognozowaniu zachowania się ceny z wykorzystaniem linii Ichimoku oraz ich dynamicznych i statycznych wartości. Na wykresie widzimy, że pojawił się nam jakiś znaczący impuls AB. Być może jest to początek naszego trendu wzrostowego. Punktem decyzyjnym, który najłatwiej wyznaczyć, będzie punkt D, który określony jest poprzez poziom wyznaczony na podstawie wartości wierzchołka B, czyli po przekroczeniu tego poziomu będziemy mieli informację, że być może trend wzrostowy, który został zapoczątkowany przez impuls AB, będzie kontynuowany. Będzie to też punkt dla naszego wejścia w pozycję, który określi nasze wejście w pozycję. Punkt C będzie wyznaczał nam poziom ewentualnej korekty lub też, jeżeli ten punkt C zostanie nam przekroczony, będzie oznaczał, że jednak trend wzrostowy nie będzie kontynuowany, czyli zaneguje tutaj scenariusz wzrostowy. Jak wyznaczymy sobie ten punkt C? Przede wszystkim, tak jak mówiła nam wskazówka pierwsza, w trendzie wzrostowym korekty są najczęściej płytsze i mogą wynosić około 1/3 impulsu wzrostowego. Skorzystajmy tutaj z narzędzia Fibonacciego i wyznaczmy sobie obszar naszych poszukiwań. Ten obszar naszych poszukiwań będzie określony maksymalnie tutaj przez linię FIBO 0,382. Jak widzimy, cena jeszcze tutaj respektuje linię Tenkan-sen, czyli dynamiczną wartość linii Tenkan-sen, więc być może jest to tutaj
przy silniejszym trendzie może być to już informacja, że to jest właśnie nasz punkt C, ale z uwagi na to, że linia Tenkan-sen była już tutaj raz przebita, wydaje mi się, że należy się liczyć z sytuacją, że Tenkan-sen jednak zostanie tutaj przebity, więc nasz obszar poszukiwań zawęziłbym tutaj do poziomu, do obszaru pomiędzy poziomami Fibonacciego 0,236 i 0,382, czyli w tym obszarze będziemy szukać naszego punktu, w którym korekta się zakończy i wzrosty będą i po którym nastąpi odwrócenie kierunku ceny i wzrosty będą kontynuowane. No to zobaczmy, co może tutaj stanowić nam istotną przesłankę do odbicia się ceny. Widzimy, że w tym obszarze mamy tutaj linię SSA. Jeśli ruch boczny, trend boczny będzie tu kontynuowany, to istnieje możliwość, że cena może się odbić od tej linii SSA, która jest jedną z części składowych naszej chmury Ichimoku. Widzimy też, że linia Kijun-sen znajduje się również pod ceną, więc wejście w ten obszar również będzie istotną informacją, że linia Kijun-sen stanowić będzie tutaj dynamiczny punkt wsparcia dla ceny, który będzie umożliwiał nam odbicie się od tego. Dodatkowo spójrzmy na jakieś wartości statyczne, które znajdować się będą w tym obszarze. I tak jak tu widzę, mamy tutaj wartość statyczną linii Kijun-sen, która wyznaczy nam poziom wsparcia, ale widzę, że tutaj też linia SSA, wartość statyczna linii SSA również pozwoli nam na wyznaczenie poziomu wsparcia i znajduje się w tym obszarze. Linia Tenkan-sen to już jest tutaj raczej niżej, ale też ją zaznaczmy. Nie, też się mieści w tym obszarze. Więc to są takie potencjalne poziomy, na które może zareagować cena i zmienić swój kierunek. Przekroczenie tych poziomów, głębsze spadki, tak jak powiedziałem, będzie negował scenariusz wzrostowy lub będzie nas skutecznie zniechęcał przed wejściem w ten scenariusz. Jeżeli w przyszłości cena by się jednak odwróciła. Dobrze, zobaczmy, jak zachowuje się cena. Widać, że cena tutaj przebiła nam zgodnie z oczekiwaniami linię Tenkan-sen, zareagowała tutaj na poziom, na linię Kijun. Być może to już jest tutaj, no ta reakcja nie jest taka dokładna, gdyż linia Kijun jest przesunięta, więc zobaczmy, jak dalej się zachowa cena. Cena kontynuuje ruch boczny. Linia Kijun została w tym momencie przebita, więc nie stanowi ona już tutaj, nie będzie dla nas tutaj istotną informacją dla określenia tego potencjalnego punktu C. Jednocześnie widzimy tutaj, że pojawił się sygnał martwego krzyża, który sugeruje, że spadki będą kontynuowane. Sygnał martwego krzyża powstaje wtedy, kiedy linia Tenkan-sen przebija od góry linię Kijun-sen. Zobaczmy dalej. Widzimy, że trend boczny jest skontynuowany. Zbliżamy się tutaj do linii SSA. W tym momencie widać, że cena bardzo ładnie zareagowała na poziom wsparcia wyznaczony na podstawie wartości statycznej linii Kijun i cena zaczyna wzrastać, więc jest to taki nasz już potencjalny punkt C tutaj, o ile cena nie spadnie dalej
w dalszej części. Co będziemy oczekiwać? Oczekiwać będziemy teraz przebicia tutaj tego poziomu wyznaczonego przez wierzchołek punktu B, czyli przebicia punktu D. No i jakiegoś potwierdzenia ze strony Ichimoku, czyli sygnału Złotego Krzyża na przykład tutaj, czyli ponowne przebicie linii Kinjun przez linię Tenkan, tym razem od dołu. Sygnał Złotego Krzyża będzie nam potwierdzał, że prawdopodobne są wzrosty. Zobaczmy, jak się zachowa dalej cena. Cena zaczyna wzrastać, porusza się. W tym momencie nastąpiło przebicie punktu D i jednocześnie pojawił się sygnał Złotego Krzyża. Więc nasze wejście w pozycję powinno nastąpić tutaj po zamknięciu się tej świecy. I tutaj już jesteśmy od tego momentu w pozycji. Także tutaj prawdopodobnie trafnie określiliśmy punkt C. Przebicie punktu D jest sygnałem do zajęcia pozycji potwierdzonym przez sygnał Złotego Krzyża. No i zobaczmy, czy wzrosty były kontynuowane. Jak widzimy, cena po przekroczeniu punktu D i po otwarciu naszej pozycji kontynuowała wzrosty, mimo że tu mieliśmy taki dłuższy okres konsolidacji, ale widać, że poprawnie prognozowaliśmy i wyznaczyliśmy nasz punkt wejścia w pozycję. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to prośba o polubienie filmu oraz subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj.